swej egzystencji przy pomocy towarzystwa świętych osób. Dzień i noc nie śpią, cierpiąc z powodu gorąca i zimna, wiatru i deszczu. Dla odrobiny migoczącego szczęścia służyłem na próżno marnym i nikczemnym ludziom. Jaka jest gwarancja prawdziwego szczęścia w bogactwie, młodości, synach i członkach rodziny? To życie jest tak niepewne, jak niepewna jest pozycja kropli wody na płatku lotosu. Dlatego powinieneś zawsze służyć boskim stopom Pana Hari i wielbić je. Wielkim pragnieniem i tęsknotą Govindy Dasa jest to, aby zaangażować się w 9 procesów bhakti, a mianowicie słuchanie o chwałach Pana Hari, śpiewanie o nich, nieustanne pamiętanie o Panu, ofiarowanie Mu modlitw, służenie lotosowym stopom Pana, służenie Najwyższemu Panu jako sługa, wielbienie Go przy pomocy kwiatów, kadzideł itd., służenie Mu jako przyjaciel i zupełne oddanie się Panu. Finish. Mikrofon dać ma, przypiąć. Ty musisz dać. Jakie jest hasło do Wi-Fi Mataji? Sito? Hasło do Wi-Fi. Internet? Mama, trzeba wejść. Jagana. Sita 108. What's happening? She's getting the password, she doesn't remember it. It's written in the... What happened? You don't have a user, right? Okay, we can sing one more. What about Yashamati Nandana? Zaśpiewamy jeszcze jeden. What stage is that? Mama też jest sita z piwniki, zaraz zobaczy też. Okay, then how about Radha Madhava? Vinama Kirtana. That's not enough. Okay. 43. Jai Radha Madhava, Jaya Ravi Hari, Jaya Radha Madhava, Jaya Kunjabi Hari, Jaya Radha Madhava, Jaya Ravi Hari, Jaya Radha Madhava, Jaya Kunjabi Hari, Gopi Jana Malava, Jaya Girivardhari, Jaya Girivardhari, Jaya Gopi Jana Malava, Jaya Girivardhari, Jaya Girivardhari, Gopi Jana Malava, Jaya Girivardhari, Jaya Girivardhari, Jaya Gopi Jana Malava, Jaya Girivardhari, Jaya Girivardhari, Rachoda Nandana, Jaya Vajrayana Nandana, Jaya
So what do you say now? Let me get this thing going. You can say that. Omagyana. Omagyana Timrandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurusmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manokishtam Svagidam Yena Bhutale Svayam Rupa Padamayam Nadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Rupa Padakamalam Shri Guru Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vidam Sansajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagita Radhita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sutadevi Pranamani Haripriye Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. We're reading Bhagavad Gita as it is. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, Chapter 3, Text 36. Czytamy Bhagavad Gita taką, jaką jest. Tłumaczenie jej znaczenie Pasty Bhaktivedanta Swamiego Śla Prabhupada. Rozdział 3, tekst 26. We've been reading this section prior in the last, in Wrocław. Czytaliśmy to ostatnio w środę we Wrocławiu. But we came to a good section. Doszliśmy do dobrej sekcji. Arjuna uvacha yata kena prayukto yam pipam charati purushaha anichanapi vashneya balad
iva nijo jitaha. Translation. Arjuna asked, O descendant of Vishnu, by what is one to impelled to act sinfully, even unwillingly, as if engaged by force? Arjuna rzekł, o potomku Wiśni, co skłania człowieka do grzesznych czynów, mimo iż nie chce działać grzesznie? Cóż za niepożądana siła popycha go do nich? So this is a good question. We're all sometimes subjected to the dictates of the mind and senses, and they degrade us. I to jest dobre pytanie, ponieważ każdy z nas może wejść pod wpływ umysłu i zmysłów i one nas degradują. But somehow it's a habit, and we can't break that habit. I to jest nawyk i nie możemy go powstrzymać. And so our own mind becomes our worst enemy, I nasz umysł staje się naszym najgorszym wrogiem, because the mind is attached to the senses, and the senses drag us into sinful activity. ponieważ umysł jest przywiązany do zmysłów, a zmysły nas zmuszają do grzesznych czynności. Purport. A living entity as part and parcel of the Supreme is originally spiritual, pure, and free from all material contamination. Therefore, by nature, he is not subjected to the sins of the material world. But when he is in contact with the material nature, he acts in many sinful ways without hesitation, and sometimes even against his will. As such, Arjuna's question to Krishna is very important as to the perverted nature of the living entities. Although the living entities sometimes does not want to act in sin, he is still forced to act sinfully. Sinful actions are not, however, impelled by the supersoul within, but are due to another cause, as the Lord explains in the next verse. Znaczenie. Jako integralna cząstka najwyższego żywa istota jest oryginalnie duchowa, czysta i wolna od zanieczyszczeń materialnych. Dlatego z natury nie podlega ona grzechom tego materialnego świata. Jednak będąc w kontakcie z naturą materialną, spełnia ona wiele różnych grzesznych czynów, bez zastanowienia się i czasami nawet wbrew swojej własnej woli. Dlatego Arjuna szczerze pyta Krysznę o przyczynę tej perwersyjnej natury żywych istot. Mimo iż żywa istota czasami nie chce grzesznie postępować, to jednak jest zmuszona do takiego działania. Do tych grzesznych poczynień nie nakłania jej jednak dusza najwyższa, usytuowany w sercu żywej istoty. Ale mają one inną przyczynę, jak to tłumaczy Pan w następnym wersecie. Text 37. Shri Bhagavan uvacha kamaesha krodesha rajaguna samudbhavaha mahashano mahapapma vidyenamayavarninam. Translation. The Supreme Personality of Godhead said, It is lust only, Arjuna, which is born of contact with the material modes of passion and later transformed into wrath, which is the all-devouring sinful enemy of this world. Tekst 37. Najwyższa osoba Boga rzekł. To pożądanie jedynie Arjuna, zrodzone z kontaktu z materialną siłą natury, pasją, później przemienione w gniew, jest wszechniszczącym, grzesznym wrogiem tego świata. Report. When a living entity comes in contact with material creation, his eternal love for Krishna is transformed into lust in association with the modes of passion. Or in other words, the sense of love of God becomes transformed into lust, as milk in contact with sour tamarind is transformed into yogurt. Then again, when lust is unsatisfied, it turns into wrath or anger, and anger is transformed into illusion, and illusion continues the material existence. Therefore, lust is the greatest enemy of the living entity, and it is lust only which induces the pure living entity to remain entangled in the material world. Wrath or anger is the manifestation of the mode of ignorance. These modes exhibit themselves as wrath and other corollaries. If, therefore, the mode of passion, instead of being degraded into the mode of ignorance, is elevated to the mode of goodness by the prescribed method of living and acting, then one can be saved from the degradation of wrath by spiritual attachment. Znaczenie. Kiedy żywa istota wchodzi w kontakt ze światem materialnym, jej wieczna miłość do Kryszny pod wpływem górny pasji przemienia się w żądzę. Albo innymi słowy, uczucie miłości do Boga przemienia się w żądzę, tak jak mleko w zetknięciu z kwaśną tamaryndą przemienia się w jogurt. A jeśli żądza ta nie zostanie zaspokojona, wtedy przemienia się w gniew. Gniew zmienia się w złudzenie, a złudzenie jest przyczyną kontynuacji naszego życia materialnego. Zatem pożądanie jest największym wrogiem żywej istoty i to jedynie ono skłania czystą żywą istotę do pozostania w matni tego materialnego świata. Gniew jest przejawem ignorancji. Siły te objawiają się jako gniew i inne następstwa. Jeśli jednak guna pasji nie zostanie zdegradowana do guny ignorancji, ale dzięki określonemu sposobu życia i postępowania wzniesie się do dobroci,
Wtedy można dzięki przywiązaniu duchowemu zostać ocalonym od degradacji przez gniew. So first qualification, we have to see that we're in an awkward position. Pierwszą kwalifikacją to należy dostrzec, że jesteśmy w zacofanej pozycji. So that's difficult. Most people just think I'm okay. I to jest trudne, ponieważ większość ludzi uważa, że jest z nimi w porządku. We don't have to translate to Russian, no? We have that in corner. Okay. So you ask anybody, like Prabhupada gives the example, the man is lying in bed, he's being fed by the veins, the food is coming in. Somebody's cleaning his stool and urine. If you ask him, how are you? Oh, I'm okay. Pada dawał przykład, że ktoś leży w szpitalu, ma podłączone do żył różne rurki i musi się wypróżniać przy pomocą innych osób. Jak ktoś się go spyta, co u ciebie słychać, on powie, u mnie wszystko w porządku. Everybody thinks they're okay, Każdy myśli, że wszystko jest w porządku. but we're being degraded. We're being attacked by old age, disease, and death. Ale my jesteśmy degradowani, atakowani przez starość, choroby, śmierć. We lose our hearing. We can't taste the food nicely. My tracimy słuch, nie możemy właściwie smakować pożywienia. We have to be careful. We're going to fall down as we get older. Musimy uważać, by się nie przewrócić, gdy się starzejemy. So all these signs are there. The teeth are falling out. The hair is gone or gray. I wszystkie te znaki tam są, takie jak wypadanie zębów, włosów i tak dalej. My father died. His father died. But we think, I'm not going to die. I'm okay. Mój ojciec umarł, jego ojciec umarł, a my myślimy, że u nas będzie wszystko w porządku. So first we have to be humble enough to admit we're in an awkward position. Dlatego na początku musimy być wystarczająco pokorni, by przyznać się do tego, że jesteśmy w zacofanej pozycji. It requires a little self-introspection. I to wymaga odrobiny samointrospekcji. Then we can get help from somebody who is capable. I wtedy możemy uzyskać pomoc od kogoś, kto jest w stanie nam jej udzielić. So we had the great fortune of meeting the pure devotee, Srila Prabhupada, and we could understand that he was free from lust. Mieliśmy wielkie szczęście, żeby spotkać tego wielkiego wielbiciela Srila Prabhupada i wiedzieliśmy, że on był wolny od pożądania. He didn't have any material desires, On nie miał żadnych pragnień materialnych. and therefore he could be our well-wisher. I dlatego mógł być naszym dobrą życzącą nam osobą. Otherwise, in the material world, everybody is cheating. W innym wypadku w świecie materialnym każdy oszukuje. We can't trust. Even the banks will cheat us. Nie możemy ufać, nawet banki nas oszukają. There's cheating at every step. Jest tam oszukaństwo na każdym kroku. They call it business. Oni to nazywają interesem, But everybody is cheating. ale każdy oszukuje. This is one of the qualities of the conditioned soul. They have a tendency to cheat. Jest to jedna z tych uwarunkowanej duszy, że ma tendencję do oszukiwania. And sometimes we cheat ourselves. A czasami oszukujemy siebie samych. This is the point. We know this is not good, but we do it anyway. To jest taki punkt, że my wiemy, że to już jest niedobre, ale tak czy inaczej to robimy. Just because we're like forced to act against our will. To tak jakbyśmy byli zmuszani działać wbrew naszej woli. So we need help. I potrzebujemy pomocy. The Supreme Personality of Godhead expanded himself into many for his ever-increasing spiritual bliss. And the living entities are part and parcel of this spiritual bliss. They also have partial independence. But by misuse of their independence, when the service attitude is transformed into the propensity for sense enjoyment, they come under the sway of lust. The material creation is created by the Lord to give facility to the conditioned soul to fulfill these lustful propensities. And when completely baffled by prolonged lustful activities, the living entity begins to inquire about their real position. Najwyższa osoba Boga rozwinął siebie w wiele form w celu bezustannego zwiększenia swego szczęścia duchowego i żywe istoty są integralnymi cząstkami tego szczęścia. Posiadają one również częściową niezależność, ale poprzez niewłaściwe skorzystanie z tej wolności, kiedy gotowość do pełnienia służby zmienia się w skłonność do uciech zmysłowych, stają się one niewolnikami żądzy. Pan stworzył ten świat materialny w tym celu, aby ułatwić uwarunkowanym duszom zaspokojenie ich zmysłowych skłonności. I kiedy po długotrwałym zadowoleniu zmysłów całkowicie zniechęcają się one do czynności zmysłowych, zaczynają wtedy dociekać swojej prawdziwej pozycji. So we know from the Chaitanya Charitamrita that
Haribo! We know from the Chaitanya Charitamrita that Sanatana Goswami, he was the prime minister of the whole country. Wiemy z czytania Charitamrity, Sanatana Goswami był ministrem całego kraju. He was under the king. Jedynie król był ponad nim. But he left that service and came to Lord Chaitanya. Ale porzucił tą służbę i przybył do Pana Chaitani. It was difficult because there was a Muslim-controlled country. So he had to dress like a Muslim. He came and he approached Lord Chaitanya. I to było trudne, ponieważ wtedy kraj był kontrolowany przez muzułmanów. On się musiał ubrać jako muzułmanin i tak zbliżył się do Pana Chaitani. And the first question he asked, two questions. He asked two questions. I zadał dwa pytania. Kayami, he said, who am I Kami, kim jestem and why am I suffering? i dlaczego cierpię? So that's a good question. Who am I and why am I suffering? I to jest dobre pytanie. Kim jestem i dlaczego cierpię? You ask somebody on the street, who are you? I'm Polish. I'm a man. I'm an accountant. Nobody knows who they are, actually. Jak zapytasz kogoś na ulicy, to on ci odpowie, jestem Polakiem, czy pracuję w ten czy inny sposób, ale nie mają prawdziwej odpowiedzi. So Lord Chaitanya answered, you are a servant of the servant of the servant of the gopis in Vrindavan. A Pan Chaitanya odpowiada, że jesteś sługą sługi gopis z Vrindavan. And you're suffering because you've forgotten your original position. A cierpisz, ponieważ zapomniałeś swoją oryginalną pozycję. So now you are all enlightened. You know. A teraz wy wszyscy jesteście was going to be my question. jesteście oświeceni. This inquiry is the beginning of the Vedanta Sutra, wherein it is stated, Atata Brahma Jigyasya. One should inquire into the Supreme. And the Supreme is defined in Srimad Bhagavatam as Janmad Asya Yato Navyat Itarascha, or the origin of everything is the Supreme Brahman. Therefore, the origin of lust is also in the Supreme. If therefore lust is transformed into love for the Supreme, or transformed into Krishna consciousness, or in other words, desiring everything for Krishna, then both lust and wrath can be spiritualized. Hanuman, the great servitor of Lord Rama, exhibited his wrath by burning the golden city of Ravana. But by doing so, he became the greatest devotee of the Lord. Here also in Bhagavad Gita, the Lord introduces Arjuna to engage his wrath upon his enemies for the satisfaction of the Lord. Therefore, lust and wrath, when they are employed in Krishna consciousness, become our friends instead of our enemies. To doczekanie jest początkiem Vedanta Sut, gdzie jest powiedziane Adhatu Brahma Jigyasa. Należy pytać o Najwyższego, a Najwyższy określony został w Śrimad Bhagavatam jako Janmadi Yasya to Anvayat i Taratascha, czyli Najwyższy Brahman jest źródłem wszystkiego. Najwyższy jest więc również źródłem pożądania. Jeśli zatem żądza zostanie zamieniona w miłość do Najwyższego, czyli w świadomość Kryszny, albo innymi słowy pragnienie wszystkiego dla Kryszny, wtedy zarówno pożądanie, jak i gniew mogą zostać uduchowione. Hanuman, wielki sługa Pana Ramy, przyjawił swój gniew poprzez podpalenie złotego miasta Rawany, ale dzięki temu stał się największym wielbicielem Pana. Tutaj w Bhagavad Gicie Pan również nakłania Arjunę do zastosowania gniewu przeciwko wrogom dla zadowolenia Pana. Zatem pożądanie i gniew, kiedy zastosowane w świadomości Kryszny, nie są już dłużej naszymi wrogami, a stają się naszymi przyjaciółmi. So, coming back to the point of who am I, once I'll tell the story that'll give you an idea of how Prabhupada thought of himself. Wracając do tego punktu, kim jestem, to opowiem wam historię, którą Prabhupada w stosunku do tego mówił. This story is in my book that I've written. I ta historia jest w książce, którą napisałem. Do we have any books with us, Sergey? No, Maharaj. I don't take. I'm sorry. You better have them at your house, right? What can I do? But we have here, Sita have Do some we have books. some? Mataji Sita have some. Okay, anyway. The point I'm making is how Prabhupada thought of himself. So he was giving a program in London, the first big open program, and there was maybe 300-400 people came. Ale punkt, który chcę poruszyć jest, gdy Prabhupada dawał jeden program i tam przyszło około 300-400 osób. This was in 1969.
To było w 1969 roku. Where were you people in 1969? A gdzie wy byliście w 69 roku? I was somewhere in hell. Yeah. In my previous body. So, in that program, as I said, there was a big crowd. Most of them, half of them at least, were Hindus. I na tym programie tam było dużo osób i większość z nich to byli Hindusi. So, yes, hello? You want to give class? No. Well, then sit down. So, there were so many people, and yes, so this one person especially was interrupting Prabhupada's lecture and saying, well, what about Lord Shiva? He's also God, you know, like that. They were bringing so many gods. Tam było dużo osób. Jeden Hindus tak zaczął się do Prabhupada wyzywający, a co jeśli chodzi o Pana Siwę? So after a couple times, this man would stand up and start speaking, and Prabhupada spoke to him in a very strong voice. He said, sit down, you are nonsense. I tak kilka razy ten pan próbował w taki sposób do Prabhupada się zwracać, a Prabhupada w końcu tak wstał i powiedział do niego, tak silnie powiedział, usiądź, jesteś nonsensem. So we had never seen Srila Prabhupada so bold, because in the ordinary dealing with him in the room or whatever, he was always very humble. I nie widzieliśmy nigdy, jak Srila Prabhupada był taki śmiały, ponieważ w normalnym takim otoczeniu on był bardzo pokorną osobą. But here he was chastising this man in front of, 500 people. Ale tam on karcił tego mężczyznę w obliczu kilkuset osób. But I was inspired by it. Ale mnie to inspirowało. So next day I was giving massage. That was my service. I gave massage every day for like 45 minutes or an hour. I następnego dnia dawałem masaż Prabhupada i to była moja taka stała służba, że codziennie dawałem mu około godziny czasu masaż. So when I was massaging him the next morning, because it was a series of lectures, there was going to be another lecture. I gdy ja go następnego ranka masowałem, ponieważ później mieliśmy mieć jeszcze więcej wykładów. So I was massaging and I was talking and massaging. I learned later that I shouldn't talk when I was giving massage. Jego masowałem i jednocześnie rozmawiałem. Dopiero później się nauczyłem tego, że nie powinienem jednocześnie rozmawiać, gdy dawałem masaż Prabhupadzie. But I didn't know, I was just talking. Ale ja nie wiedziałem wtedy o tym i po prostu rozmawiałem. But I was inspired by Prabhupada's, performance at the program. Ale ja byłem zainspirowany w to, w jaki sposób Prabhupada przemawiał na tym programie wcześniej. So I was thinking I was getting him in shape for another knockout performance. So I was massaging. I ja tak myślałem, czułem, jakbym Prabhupada przygotowywał do następnych zawodów, w których znakautuje swoich przeciwników. And I was massaging and talking. And my mood was like, you and me, Prabhupada, we could take over the world. Ja go tak masowałem i ciągle mówiłem, miałem taki nastrój, że Prabhupada, ty i ja możemy przejąć cały świat. So Prabhupada could smell my false ego. I Prabhupada mógł poczuć moje fałszywe ego. And suddenly he said, no! I nagle powiedział nie. And my hands like froze on his body. I moje ręce tak jakby zamarły na jego ciele. Then with another voice, like a 6-year-old boy, I innym głosem jakby 6-latka. he spoke from way in his heart. I powiedział wewnątrz swojego serca. And he said, I am just a humble servant. Powiedział, jestem jedynie pokornym sługą. So he was speaking from his heart, very humbly. I on tak mówił z wewnątrz swojego serca, bardzo pokornie. That's how he saw himself. I to jest tak, jak on siebie widział. So by that interaction, I became humble, at least at that moment. I dzięki tej interakcji, ja chociaż w tym momencie także stałem się pokorny. Prabhupada was teaching humility by his example. Prabhupada uczył pokory poprzez własny przykład. So when he said like that, I felt, in my mind, I thought, this person is so pure, I shouldn't be even in the same room with him. He's such an aristocrat. I gdy on tak mówił, Prabhupada tak przemawia, ja myślałem, że ta osoba jest taka czysta, że ja nawet nie powinienem przebywać w jednym pokoju z takim arystokratą. What to speak of touching his body? I shouldn't be allowed in the same room. A co dopiero mówić o dotykaniu jego ciała, nawet nie powinienem być w jednym pokoju z taką osobą.
because I saw he's so pure, and I have so much false ego. Ponieważ widziałem, że on jest tak pokorny, a ja mam tak dużo fałszywego ego. And there was a throw rug there, and I thought I should go under the rug. I tam był dywan i ja myślałem, żeby po prostu schować się pod tym dywanem. So that was really how Prabhupada saw himself. I to jest naprawdę, jak Prabhupada siebie widział. Just like he told us, if there was any success in my mission, it's because I took the order of my spiritual master as my life and soul. I on nam powiedział, że jeżeli odniosłem jakiś sukces w tej misji, to dlatego, że przyjąłem polecenie mojego mistrza duchowego jako serce i duszę. Ordinary man would be proud what he did in 10 years. He spread this mission all over, opened hundreds and so many centers and so many disciples and so much money was coming and buildings and land was being offered and so. Normalna osoba stałaby się dumna, że tyle ośrodków zostało otworzono, tyle wielbicieli się pojawiło, tyle pieniędzy przychodziło i tak dalej. But Prabhupada was really humble. He didn't take the credit. He thought it was only because I accepted my spiritual master. Ale Prabhupada był pokorny, on nie brał żadnych dla siebie z tego osiągnięć. Myślę, że wszystko to jedynie pochodzi dzięki łasce mistrza duchowego. And this is not false ego. It's a reality. He's not, being falsely humble or something. I to nie jest fałszywego, to jest rzeczywistość. On nie był wcale fałszywie pokorny. He was really humble On był naprawdę pokorny. because he was always thinking of Krishna and his spiritual master, and in that relationship, he was humble. Ponieważ zawsze myślał o Krysznie, mistrzu duchowym i w tym związku on zawsze był pokorny. Okay. Any questions? Są jakieś pytania? Did I Hare finish? Кришна, Гуру Махарадж. Haribol. Нadaje, можете перевести? Гуру Махарадж, могли бы вы немного рассказать, когда вы первый раз увидели Шрилу Прабхупаду? Maharaj, can you tell when you first time met Srila Prabhupada? Pytanie, że Maharaj powiedział, jak pierwszy raz widział Śla Prabhupada. I can tell, but first, is there any questions on the subject of lust and the verse? Mogę powiedzieć, ale czy najpierw są jakieś pytania odnośnie pożądania, czy tego wersetu? Maharaj, I'll come back. in the purport, Srila Prabhupada says that Hanuman and Arjuna, they Use their Anger. wrath. Yeah. then what about lust? How to engage lust? W znaczeniu, Since it's one of the features. Yeah. w znaczeniu było tym, jak Arjuna i Hanuman używają swojego gniewu, a czy możemy użyć pożądania także w służbie dla Kryszny? By begetting good children. Poprzez płodzenie dobrych dzieci. Srila Bhaktisiddhanta said, if I could produce good children, I'm ready to have sex 1,000 times. Bhaktisiddhanta mówił, że jeżeli mogę płodzić dobre dzieci, to mogę mieć seks 1000 razy. But it's a big responsibility. We see that you're begetting a child and you have to take the responsibility to that child as, 20 years old or something. Ale to jest duża odpowiedzialność, że jeżeli musimy to dziecko wychować, to przez 20 lat trzeba się tym zajmować. Otherwise, Prabhupada is hinting at that lust can be changed into love. W innym wypadku Prabhupada także mówi nam o tym, że pożądanie można przemienić w miłość. Doesn't he mention like that Czy tak, tam było o tym powiedziane? in the purport? Yeah. So how do we change lust into love? A jak zamienić pożądanie w miłość? Anybody know? Czy ktoś wie? Wypełniając rozkazy mistrza duchowego, służąc Krysznie. By following the instruction of spiritual master and serving Krishna. Yeah, it's a gradual process, but gradually we'll see that lust is a cruel master. To jest stopniowy proces i zobaczymy stopniowo, że pożądanie jest okrutnym panem. It burns like fire and is never satisfied. Pali jak ogień i nie jest nigdy usatysfakcjonowany. This is going to be explained in the next few verses. I to będzie wytłumaczone w następnych kilku wersetach. You go on serving lust, serving lust, serving, it doesn't go away. Even that old man, he's dying, he's still lusty. Jeżeli ciągle ktoś służy pożądaniu, to nigdy nie odejdzie. Nawet widzimy, że starzec ciągle jest pożądliwy. Therefore, it's a formidable enemy, this lust. I dlatego to jest bardzo potężny wróg, to pożądanie. And we have to be patient. Rupa Goswami advises we should be enthusiastic about Krishna consciousness and then patient about our progress. Dlatego musimy być cierpliwi.
Rupa Goswami mówi, że należy być entuzjastycznym odnośnie służby oddania i cierpliwy odnośnie własnego postępu. You see, people come after a few weeks, they go away. They think they won't be any good to stay here. Widzimy, że osoby niektóre przychodzą i po paru tygodniach już myślą, że już nie chcą tutaj być. But Krishna is not cheap. Ale Krishna nie jest tani. He's ready, he's free, he's open, he's in your heart, he's open to everyone, but he's not cheap. On jest gotowy, jest otwarty dla każdego, ale nie jest tani. We've turned away from him, so we have to accept his way of coming back. My się od niego odwróciliśmy i dlatego należy przyjąć jego drogę, żeby wrócić do niego z powrotem. Therefore, he advises we approach the qualified spiritual master. Dlatego on doradza, żeby zbliżyć się do kwalifikowanego mistrza duchowego. Just like because it's a delicate science, spiritual life. Ponieważ nauka życia duchowego jest bardzo delikatna. Just like if you want to be a brain surgeon, Tak jak ktoś by chciał być chirurgiem mózgu. you can't just read a book and then open a clinic and have a sign, brain surgery performed here. Nie możesz jedynie przeczytać książki i w budynku dać napis, że tutaj wykonujemy operację mózgu. You have to go to the other brain surgeons. You have to sit and hear and watch and see, and then gradually, and you have to have a qualification. First, you have to have a PhD, whatever it is, to get to the point of being a doctor. And then, so it's a long process to become a brain surgeon. Najpierw należy udać się do innego chirurga, który umiał operować mózg i nauczyć się od niego, obserwować go, słuchać od niego. I to jest długi proces, że trzeba mieć jakiś doktorat i tak dalej, żeby móc operować także mózg. So similarly, to be a spiritual master, you have to know the science of Krishna. I podobnie, żeby być mistrzem duchowym, trzeba znać naukę o Krysznie. Otherwise, you just give, ordinary advice is not the same. W innym wypadku taki zwykły... Dawanie zwykłych porad innym, to nie ma żadnego sensu. There's so many people ready to give advice, but what is their qualification? Tak wiele ludzi jest gotowych, by dawać rady, ale jaka jest ich kwalifikacja? Therefore, guru is required. Dlatego potrzebny jest guru. One who has a guru. The I- first qualification of a guru is he has a guru. Pierwszą kwalifikacją guru jest to, że on ma także guru. And then we're advised to test the guru. I my wtedy jest nam polecane, żeby przetestować takiego guru. And the guru will test us I guru będzie testował nas, to see if we're qualified to be a disciple. by zobaczyć, czy jesteśmy kwalifikowani, by być jego uczniami. So that period should be there. I ten okres powinien tam być. Then if we're convinced, yes, this person won't cheat me, then I can accept him. Jeżeli jesteśmy przekonani o tym, że tak, ta osoba nas nie oszuka, wtedy możemy go przyjąć. Otherwise, just like we're saying, the cheating propensity is very strong. And so there's so many so-called gurus who are cheating their disciples. W innym wypadku ta tendencja do oszukiwania jest bardzo silna i także widzimy wielu guru, którzy oszukują swoich uczniów. So we found that Prabhupada was not cheating. He was the real thing. I my widzieliśmy, że Prabhupada nie oszukiwał, on był prawdziwą osobą. And he's ready to be the Shiksha Guru for everybody for the next 10,000 years. I on jest gotowy, by być Shiksha Guru dla każdego przez następne 10 000 lat. We can connect with him through his books. Możemy połączyć się z nim poprzez jego książki. But in his books he also tells us we should have a Diksha Guru. Ale w książkach on także mówi nam, że należy mieć Diksha Guru, Who give us a spiritual name, give us a neck beads, który daje nam imię duchowe, daje nam korale, tulasi, chant on our beads, intonuje na naszych koralach. give us a spiritual name. I said that. Okay, so you had a question, or you want me to? But any other question on philosophy? A są jakieś jeszcze pytania odnośnie filozofii? Okay, he was asking me how I first met Srila Prabhupada. On mnie się spytał, jak spotkałem pierwszy raz Srila Prabhupada. So I was a student at the university in Buffalo, New York, 1968, and I met a boy who I knew from school,
And he had a bead bag. He had his hand in a bead bag. To było w 1968 roku w Buffalo, Nowy Jork. I tam na uniwersytecie spotkałem kolegę, który miał przy sobie woreczek do intonowania, miał tam rękę w tym woreczku. He said no, and he pulled out the beads. He said, these are my chanting beads. And we have a temple. We happen to be close by. He said, the temple is over there. He pointed to a house. I on mi pokazał, że w tym woreczku są korale do intonowania i tam niedaleko jest także świątynia. So that person his name is Burjan. Maybe some of you know him. He's still a devotee. I tam osobą był Burijana. Może ktoś z was go zna, on nadal jest wielbicielem. He married a Australian movie star. On ożenił się z australijską gwiazdą filmową. So anyway, then I started going to the temple. You know, I knew him, nice boy, and I liked it when I came. I liked the two things I like especially. I liked the chanting and dancing. I potem zaczynałem chodzić do świątyni, ponieważ ja go znałem, on był dobrym chłopakiem i tam dwie rzeczy mi się spodobały, intonowanie szczególnie And I liked the prasadam. i także prasadam. I was living alone, having peanut butter sandwiches. Ja tam żyłem sam i jedynie jadłem kanapki z masłem orzechowym. So I came to the temple. I thought, wow, this is such. A gdy przybyłem do świątyni, to było takie niesamowite. So I was living in an apartment, and then after some time, once in a while I get up early and come for Mangalarti. Żyłem sam w mieszkaniu i po jakimś czasie zacząłem przychodzić na Mangalarati. And then I saw that my day was better after going to Mangalarti. I zobaczyłem, że po tym dzień stawał się lepszy, gdy uczęszczałem na Mangalarati. So I thought maybe I'll move in the temple, ask them if they'll let me move in, and I continue my school while living in the temple. I pomyślałem, czy może mi pozwolą się wprowadzić do świątyni i będę tak kontynuował moje studiowanie, mieszkając w świątyni. So they gave me permission for that. I oni dali mi na to pozwolenie. But still I hadn't met Prabhupada, so he, one of the devotees there from the temple, it was during the summer, and so he took me to see Prabhupada at 26 2nd Avenue. Jeszcze nie spotkałem Śrila Prabhupada, ale jeden wielbiciele podczas lata wzięli mnie, by zobaczyć Śrila Prabhupada na ulicy 26 Avenue. 26 2nd Avenue. 26 Avenue. That was Prabhupada's first temple. I to była pierwsza świątynia Śrila Prabhupada. And so we were at the temple, and then he took me up to Prabhupada's room in the back of the temple. I tam przyszedłem do świątyni i on mnie zaprowadził do pokoju Prabhupada z tyłu świątyni. So my first impression of Srila Prabhupada was that he was vulnerable. I pierwszą taką wrażenie odnośnie Śrila Prabhupada, że on był taki podatny na bycie You know the right word, vulnerable? He translated? podatnym, żeby na zranienie, na uszkodzenie. Because he was an old man, it was a bad neighborhood. He was alone in the room, sitting on the ground. Ponieważ on tam mieszkał w takim nieprzyjaznym otoczeniu i był starszym człowiekiem, na podłodze siedział. There was no bodyguard or anybody, could just walk in. Tam nie było ochroniarza i każdy mógł wejść do środka. So that speaks more to my nature, that I felt like he should be protected. I to bardziej mówiło odnośnie mojej natury, że ja myślałem, że on powinien być chroniony. So then the devotee introduced me, this is Bhakta so-and-so. I tam wielbiciel mnie tak zaprezentował, że to jest Bhakta taki i taki. So I hadn't said anything, but Prabhupada spoke first. Ja nic nie powiedziałem, ale Prabhupada pierwszy się odezwał. And what did Prabhupada say? I co Prabhupada powiedział? He said, thank you very much. Powiedział, dziękuję bardzo. I hadn't done anything. A ja nic nie zrobiłem. But that was Prabhupada's mood. He was he had open arms. He wanted everybody to come. Ale to był taki nastrój Śrila Prabhupada, że on miał tak otwarte ramiona, żeby każdy mógł przybyć do niego. And he didn't even tell them about the, illicit sex, intoxication, gambling, meat eating. He didn't mention that. I on wtedy jeszcze nie mówił nikomu odnośnie nielegalnego seksu, intoksykacji, jedzenia mięsa. In the beginning, he just got them to chant and take prasad.
Na początku mówił jedynie każdemu, żeby intonowali i przyjmowali prasadam. And he was cooking himself. I sam gotował. So like that, that was the first time I met Prabhupada. And I was impressed I właśnie w ten sposób spotkałem pierwszy raz Śrila Prabhupada i byłem pod wrażeniem. that he was very friendly and very humble. On był bardzo przyjazny i bardzo pokorny. But then I saw the other side also. He could be very strict. Ale zobaczyłem też, że jest tam druga strona, że on potrafi być bardzo ścisły. We listen to on the japa tape sometimes. What does Prabhupada say? Sit properly. Jak czasami słuchamy nagrań Japa Prabhupada, Prabhupada mówi siedź właściwie. Sit properly. So that side was there. He chastised me many times. I ta strona tam była, że on wiele razy mnie karcił. But I don't want to talk about that. Ale nie chcę mówić o tym. No, actually, I'm happy to talk about it. Ale nie, tak naprawdę jestem szczęśliwy, by o tym mówić. I usually ask that. Sometimes he appreciated us and encouraged us, and sometimes he chastised us. On czasami nas doceniał i nas zachęcał, a czasami nas karcił. I'm just thinking of what's a good story to how I chastised him. Well, he chastised me when I was giving massage that time. That was a chastisement. Jak mówiłem wcześniej tą historię podczas masażu, wtedy Prabhupada mnie skarcił. Then he also encouraged me. He was very expert at seeing a little spark and fanning it. Także mnie zachęcał, on był ekspertem, by widzieć małą iskrę i ją rozmuchiwać. I think that was the most impressive qualification that I saw in Srila Prabhupada, that he was always encouraging us. I to była taka najbardziej kwalifikacja, która robiła na mnie największe wrażenie, że on zawsze był w stanie nas zachęcić. Okay, any other questions? Yes, one. Thank you very much. Гуру Махарадж, почему Господа Шри Чайтанью называют скрытой аватарой? Guru Maharaj, why is Lord Chaitanya called hidden avatar? Pytanie jest, dlaczego Pan Chaitanya Hidden. Hidden. jest nazywany ukrytym awatarem. Yeah, because he wanted to teach us how to be a devotee. Ponieważ on chciał nas nauczyć, jak być wielbicielem, So devotee never claims that he's God. a wielbiciel nigdy nie mówi, że jest Bogiem. So it was difficult that he had to show us how a devotee doesn't like to be called God, or he doesn't think that he's God. So in that mood, he didn't accept to be called. So he was hidden in that way. I on w ten sposób pokazywał, że nie chce, uznawał siebie jako wielbiciela, nie chce, żeby być uznawany za Boga. But sometimes he did show himself to his disciples. Ale czasami pokazywał swoją naturę swoim uczniom. And the Shastra also predicted his coming. I także siastra przepowiedziały jego nadejście. So then we're confident that he was God, but in the mood of a devotee. I jesteśmy przekonani o tym, że on był Bogiem, tylko w nastroju wielbiciela. It's like the spiritual master, Prabhupada sometimes would teach us, this is how you do it, like the sweeper or something. But it doesn't mean he's a sweeper, he's just teaching us. Tak jak czasami ktoś, mistrz duchowy nam pokazuje, że to w taki sposób ty tutaj zamiatasz, ale to nie znaczy, że on jest zamiataczem, po prostu nam pokazuje, jak zamiatać. Anyone else? Ktoś jeszcze? Chciałam zapytać, czy czytanie książek Prabhupada jest wystarczające, żeby rozwinąć taki namacalny, bliski związek z Prabhupada? Does just reading Srila Prabhupada book is enough to get close relationship with Srila Prabhupada? Yes. Tak. He said, these purports are my emotional ecstasies. On mówił, że te znaczenia są moją emocjonalną ekstazą. So we can feel that Prabhupada's there. I możemy czuć, że Prabhupada tam jest. In Prabhupada's one purport, I forget the volume of it, Bhagavatam, Narada Muni appears, so to speak.
W jednym znaczeniu Śrila Prabhupada w Bhagavatam, tam on mówi, że tutaj pojawił się Narada Muni na tych stronicach. It's in the passage when his disciple Vedavyas was bewildered, and therefore Narada Muni, his spiritual master, came to see him. I to było w tej historii, gdzie jego uczeń, Vyasadeva, on był oszołomiony i wtedy pojawił się Narada Muni, żeby go pouczyć. And he told him that he should write Srimad Bhagavatam. I powiedział mu, żeby napisał Śrimad Bhagavatam. So, but when he's there in that section, Prabhupada mentions in the purport that Narada Muni has kindly appeared on the pages of Srimad Bhagavatam. I w tej sekcji właśnie Śrila Prabhupada w znaczeniu pisze, że Narada Muni łaskawie pojawił się tutaj na stronicach Śrimad Bhagavatam. So similarly, Prabhupada can be there. He's there, but if we have the right mood, we'll appreciate that this is Prabhupada's, not different than Prabhupada, his words. I podobnie Śrila Prabhupada tam jest, ale my powinniśmy mieć właściwy nastrój, żeby zrozumieć, że te słowa Śrila Prabhupada nie są od niego różne. And also Krishna is available in his name. I także Pan Krishna jest dostępny poprzez swoje imię. I see that you chant nice japa. Widzę, że ty intonujesz dobre japa. See that? I've known this girl for how many years? 30 years. 30 lat Maharaj zna Mataji. And I never heard her chant so nicely. I widzę, że teraz bardzo dobrze intonuje. So we can make it, we can go from any position, we can advance just by this holy name and by connecting with Prabhupada. I z każdej pozycji możemy robić postęp poprzez intonowanie świętych imion, poprzez bycie połączeniem ze Śrila Prabhupadem. Okay, anyone else? Ktoś jeszcze? Yes, ma'am. Как понять, что наше служение эмоции в сознании Кришны, они как бы в большой степени правдивы, то есть они не ложны. Ты практикуешь, и потом думаешь, что-то, насколько ты искренен в этом. Не обманываешь ли ты сам себя? И насколько эта эмоция, которую ты проявляешь и пытаешься проявлять служение, она правдива. То есть не обманываешь ли ты Кришну? Okay, I will try. Maharaj, how we can understand that our emotions which we feel during our service is truthful, that we're not cheating ourselves. Like for example, these emotions which we feel during our service, that it's like true, that what we feel. I mean, it's like How we can emotion, a positive emotion that you feel that Krishna is reciprocating with you, like that. Это про искренность служения. Вот ты думаешь, что ты служишь искренне, а проходит время, и потом я уже думаю, а если не была? It's more about sincerity. Like for example, I'm serving and I'm thinking that I'm serving with sincerity, but later I understand that maybe it was not. So how I can understand properly? Anybody have an answer? Pytanie jest odnośnie jak możemy rozumieć, czy te emocje, które odczuwamy podczas służenia są prawdziwe, na przykład czy służymy w właściwym nastroju, jesteśmy szczerzy, bo później może nam się wydawać, że nie byliśmy szczerzy. No, it's true. Sometimes we cheat ourselves. To prawda, czasami siebie oszukujemy, But then, what is the use of it? Why not be honest? ale jaka jest korzyść z tego, jeżeli nie jesteśmy szczerzy? So you're asking me, how can I know if you were honestly feeling some spiritual sentiment, or you were just pretending you were here, you had a spiritual sentiment? I ty się pytasz mnie, skąd ja mam wiedzieć, czy ty naprawdę czujesz jakiś duchowy sentyment, czy ty go nie czujesz. So therefore, you have to be qualified to not cheat yourself. I dlatego ty musisz być kwalifikowana, żeby wiedzieć, że nie oszukujesz siebie samej. Just like we give the example, sometimes we have a Nirjala Ekadasi, and the whole day of Ekadasi we don't drink. Tak jak czasami daję przykład, że mamy Nirjala Ekadasi, że przez cały dzień nic nie pijemy. But if you go in the shower and you're drinking,
who can know? Ale gdy ty na przykład idziesz pod prysznic i tam zaczynasz pić, to kto wtedy może cię na tym nakryć? So that's between you and Krishna. I to jest pomiędzy tobą a Kryszną. Krishna knows. Kryszna wie. Anyone else? Czy ktoś jeszcze? Well, there's more verses. I don't know. What's the time element? Jest też więcej wersetów. Jaki jest plan Sita Mataji? Chcieliśmy zrobić arati, żeby Maharati. Arti, you can have. Arati. To do Arati and you would like to give out some prasadam? Okay. Srimad Bhagavad Gita ki. Jai. Srila Prabhupada ki. Jai. Czekaj, zaraz to weźmiemy wszystko. So we're going to have Arti here. I'm going to ask not to shout to the room and I'll come back. Yes, so the program will have Arati to the deities. Yeah. And then, yes. And then later on, you would like to sit down and give us some prasadam to the This is the with kirtans. Okay. So we're waiting for the pujari. Yeah, she's coming right now. Diksha Rup. Yes. So they're getting younger. Jesteś coraz młodszy. Może dlatego, że nie patrzę często w lustro. Maybe because I don't look into the mirror so often. Hare Krishna. You want to sing? Wiesz co, na wszelki wypadek... O. Ja widzę, że Maharaj ma coraz więcej energii. Srila Prabhupada was saying that you have more and more energy. He is becoming younger and you have more and more energy. That's his observation. No comment. Bez komentarzy. Tak? Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jaya
Rama Rama Hare Hare
Shri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ki, Rupa ki, Namacharya Shri Haridas Thakur ki, Shri Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari, Gaura Bhaktivinoda ki, Shri Radha Krishna Gopinath, Shamkunda Radhakunda Giri Govardhan ki, Jagannath Baladev Subhaja Maharani ki, Navaveda Bhaktivinoda ki, Gopivinanda. Glory to thee, Hare Krishna. Glory to thee, Hare Krishna. Glory to thee, Hare Krishna. Glory to Shri Guru and Shri Guranga. Jego Świętobliwość Trivikrama ki. Aha, ksiądz teraz będzie rozdawał. Ale dzisiaj do Wrocławia, do Wrocławia.
Is local for New Shantipur. Maybe you have to convince problem. Tell him where to go and he'll give it. Wisdom and everything, you should be careful. Where can we send them? Gdzie mam cię wysłać? Wiesz co, powiedz, niech Maharaj zmierzy się z moją żoną. You should try to collide the idea with Tiksha Prabhu's wife. She can assist. Ona może ci pomóc. A She's attached to that person. powiedz, I'm wola, gonna put this. And then I'll move these. aha, tu jest dziurka. Hare Krishna.